Ecol Unicon jest czołowym polskim producentem rozwiązań dla ochrony wód. Wierzymy, że każdego dnia możemy przyczyniać się do poprawy środowiska naturalnego. Dlatego w interesie środowiska działamy bez kompromisów, wykorzystując posiadane doświadczenie, wiedzę i kompetencje naszej kadry inżynierskiej. Posiadamy 4 zakłady produkcyjne w Polsce, szeroką sieć doradców techniczno-handlowych oraz ekip serwisowych i wykonawczych. Nasze produkty z sukcesem eksportujemy również na rynki zagraniczne do 22 krajów na całym świecie. Przez 25 lat zamontowaliśmy około 10 000 pompowni i tłoczni ścieków. Zbudowaliśmy 520 zbiorników retencyjnych. Dostarczyliśmy ponad 28 000 separatorów substancji ropopochodnych oraz 420 oczyszczalni ścieków. Z dumą możemy powiedzieć, że średnio w każdym powiecie w Polsce aż 100 naszych urządzeń przyczynia się do ochrony wód, a naszymi rozwiązaniami wsparliśmy ponad 50 000 klientów. Produkujemy i dostarczamy rozwiązania dla infrastruktury miejskiej, drogowej oraz przedsiębiorstw prywatnych, zbiorniki retencyjne Hydrozon, separatory i osadniki, pompownie wód opadowych, pompownie i tłocznie ścieków, oczyszczalnie Biofit oraz edukacyjne parki wodne Hydrofan. Oferujemy również usługi serwisowe, modernizacyjne i wykonawcze. Wszystkie te rozwiązania wspiera nowoczesny system Boomerang Smart, służący do efektywnego zarządzania pracą urządzeń i obiektów w systemach WODCAN. Ochrona środowiska wodnego jest istotna dla życia całego społeczeństwa. Rola Ecol Unicon to nie tylko realizacja celów biznesowych, to sztuka ochrony wód. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym webinarze z cyklu Projektowanie na śniadanie online. Dla tych z Państwa, którzy są być może z nami po raz pierwszy, przedstawię się. Nazywam się Monika Kszczot, w firmie Ecol Unicon pracuję od 4 lat, aktualnie pracuję w dziale badań i rozwoju na stanowisku inżynier produktu. Na samym wstępie chciałabym Państwa poprosić o informacje za pośrednictwem czatu, czy dobrze mnie Państwo widzą oraz słyszą. Dobrze, mam już potwierdzenie na czacie, że wszystko jest ok, także bardzo dziękuję. Tak jak powiedziałam, tematem naszego dzisiejszego spotkania jest water folder, czyli dobór osadników i separatorów w systemie kanalizacji deszczowej. Zanim przejdziemy, na początek do tematu naszego dzisiejszego spotkania krótka agenda. Na samym początku przedstawię Państwu wymogi prawne, które obligują nas do stosowania urządzeń podczyszczających. Następnie omówimy sobie parametry do doboru urządzeń. Omówię Państwu i przedstawię rodzaje urządzeń podczyszczających w typoszeregach firmy Ecol Unicon, a następnie powiem kilka słów na temat naszego najnowszego typoszeregu separatorów ESL-ZO. W kolejnej części spotkania przejdziemy sobie już bezpośrednio na platformę Waterfolder, gdzie przejdziemy sobie przez proces doboru urządzeń na tej platformie. Pokażę Państwu, w jaki sposób można dobierać te urządzenia na tej platformie. Chciałabym tutaj przypomnieć, że w trakcie naszego dzisiejszego całego spotkania mają Państwo możliwość zadawania pytań. Co prawda za pośrednictwem czatu, ale i tak w takiej formie zdalnej będziemy sobie mogli podyskutować, ewentualnie będę mogła dopowiedzieć to, czego w trakcie prezentacji nie dopowiedziałam, a co Państwa ciekawi. Dobrze, czyli przechodzimy i zaczynamy. Wymogi prawne, czyli przepisy, które wprost obligują nas do stosowania urządzeń podczyszczających. Mówimy o wodach opadowych, o systemach kanalizacji i podstawowym tutaj dokumentem prawnym jest rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzeniu wód opadowych lub prostopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Nie będziemy tutaj omawiać całego rozporządzenia. Chciałabym się skupić na jednym podstawowym paragrafie, czyli jest to paragraf 17.1, który mówi nam o tym, że wody opadowe lub roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej, i tutaj mamy wyszczególnione 2 typy powierzchni szczelnych. Pierwszy z nich to tereny przemysłowe, składowe, bazy transportowe,
porty, lotniska, miasta, drogi zaliczane do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 1,1 hektara w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 litrów na sekundę z hektara. Drugi typ powierzchni, czyli są to obiekty magazynowania i dystrybucji paliw. Czyli tutaj rozporządzenie wprost mówi nam o tym, jakie mamy dwa typy powierzchni szczelnych i dla tych konkretnych typów mówi nam o tym, jakie należy przyjmować natężenia opadów, tak? Czyli w przypadku pierwszego typu jest to 15 litrów na sekundę z hektara, w przypadku drugiego typu zlewni jest to 77 litrów na sekundę z hektara. I dalej, mogą być wprowadzone do wód lub do urządzeń wodnych z wyjątkiem przypadków, o których mowa w artykule 75a ustawy Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających. I tutaj mamy stężenia 100 mg na litr dla zawiesiny ogólnej oraz 15 mg na litr węglowodorów ropopochodnych. Czyli podsumowując ten rozbudowany dosyć mocno paragraf, możemy tutaj wyciągnąć następujące wnioski. Czyli rozporządzeniem określa nam stężenia na odpływie w ilościach 100 mg na litr dla zawiesiny ogólnej oraz 15 mg na litr węglowodorów ropopochodnych dla dwóch natężeń przepływu, czyli 15 litrów na sekundę z hektara bądź 77 litrów na sekundę z hektara dla odpowiednich typów powierzchni szczelnych. Na platformie Waterfolder mogą Państwo dobierać urządzenia podczyszczające nie tylko dla tutaj wód opadowych, dla systemów kanalizacji deszczowej, również mogą Państwo dobierać ścieki przemysłowe. I w tym przypadku mamy rozporządzenie ministra budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. I tutaj mamy istotny paragraf 10.1. Ścieki przemysłowe wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych zawierające substancje zanieczyszczające wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia z zastrzeżeniem paragrafu 15 nie powinny zawierać tych substancji w ilościach przekraczających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w tym załączniku. I tutaj mamy wycinek z załącznika nr 2 do rozporządzenia, o którym rozmawiamy. Mamy wyspecyfikowaną listę rodzajów substancji z określonymi jednostkami oraz dopuszczalnymi wartościami stężeń na odpływie. I z naszej perspektywy istotne są dwa wskaźniki, które zaznaczone są na czerwono, mianowicie zawiesiny ogólne oraz węglowodory ropopochodne. W przypadku węglowodorów ropopochodnych w tym załączniku do rozporządzenia również mamy dopuszczalną wartość stężenia w ilości 15 mg na litr. Jeszcze jednym rozporządzeniem obligującym nas do stosowania urządzeń podczyszczających w nawiązaniu do stacji paliw płynnych jest rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe, dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. I tutaj mamy paragraf 97, który mówi nam o tym, że stacje paliw płynnych powinny być wyposażone w instalacje kanalizacyjne i inne urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych, urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowych produktów naftowych, urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych. Czyli tutaj ten paragraf wprost nakazuje stosowanie urządzeń podczyszczających, tak aby zabezpieczyć środowisko przed wyciekiem substancji ropopochodnych. I paragraf 109, który mówi o tym, że stacje paliw płynnych powinny być wyposażone w instalacje wodociągowe, sanitarne i deszczowo-przemysłowe oraz urządzenia oczyszczające ścieki do poziomu określonego w przepisach dotyczących warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w przepisach dotyczących substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Czyli mamy 3 podstawowe rozporządzenia, które wprost obligują nas do stosowania urządzeń podczyszczających. Wiemy już, co mówią nam na temat urządzeń przepisy. Teraz musimy sobie przejść do tego, jakie parametry są niezbędne do doboru urządzeń podczyszczających. Aby dobrać urządzenia podczyszczające, jak Państwo pewnie dobrze wiecie, potrzebne są określenie przepustowości nominalnej urządzenia i przepustowości maksymalnej danego urządzenia.
Aby wyznaczyć te dwie wielkości, musimy wyznaczyć nic innego jak przepływ nominalny i maksymalny z danej zlewni. W przypadku obliczenia wielkości spływu ze zlewni, czyli przepływu nominalnego, sprawa jest stosunkowo prosta. Mamy wzór, którym jest niczym innym jak iloczynem wielkości zlewni przez współczynnik spływu oraz obliczeniowe natężenie opadu ze zlewni. Obliczeniowe natężenie opadu ze zlewni wynika z rozporządzenia, w rozporządzeniu, o którym mówiłam na samym początku, i tutaj mamy dwie wartości, czyli 15 bądź 77 litrów na sekundę z hektara w zależności od typu zlewni. No i tutaj zlewnia, czyli to, co mamy w naszej danej inwestycji, plus współczynnik spływu w zależności od stopnia uszczelnienia gruntu. Z obliczeniem przepływu nominalnego sprawa jest stosunkowo prosta, trochę gorzej w przypadku obliczenia przepływu maksymalnego ze zlewni. Na platformie Waterfolder mają Państwo możliwość korzystania z 3 metod. Mianowicie jest to metoda maksymalnych natężeń, metoda natężeń granicznych oraz metoda stałych natężeń. Metodą rekomendowaną przez Ecolunicon jest metoda maksymalnych natężeń. W metodzie tej obliczamy iloczyn zlewni ze współczynnikiem spływu. Do tego potrzebne jest nam natężenie opadu maksymalnego ze zlewni dla czasu trwania opadu równego czasowi przepływu przez kanał w litrach na sekundę z hektara. Co jest istotne, my tutaj mówimy, nie zakładamy sobie jakiegoś konkretnego czasu trwania opadu, tylko musimy wyznaczyć konkretny czas przepływu przez kanał. Drugą metodą, którą możemy wybrać na platformie Waterfolder, jest metoda natężeń granicznych. Różni się ona tym od poprzedniej metody natężeniem opadu. W tej metodzie natężeniem opadu mówimy o natężeniu opadu maksymalnego ze zlewni, czyli dla czasu trwania opadu. Następnie tutaj właśnie, tak jak mówię, czas trwania opadu, czyli w tamtej metodzie mieliśmy czas przepływu przez kanał, tu mamy czas trwania opadu. I trzecia metoda jest to metoda stałych natężeń. Tutaj mamy natężenie opadu maksymalnego ze zlewni dla czasu trwania opadu równego 10 minut, czyli w tym przypadku my zakładamy czas trwania opadu, który wynosi 10 minut, czyli nie zakładamy 15 minut, 20 wprost, zakładamy 10 minut. Dodatkowo w tej metodzie pojawia się współczynnik opóźnienia, który nie pojawiał się w poprzednich dwóch metodach. Jeśli chodzi o same natężenia deszczów maksymalnych, metodą rekomendowaną przez Ecolunicon jest korzystanie z danych Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów PANDA. Są to dane najbardziej aktualne. Dane były zbierane w latach 1986-2015 i są to dane ze 100 deszczomierzy należących do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Polsce. Stąd te dane są, można powiedzieć, najbardziej aktualnymi danymi. Niemniej w kalkulatorze mają Państwo możliwość wybrania innych metod, mianowicie formuły Błaszczyka, formuły Bogdanowicz-Stachego oraz formuły Suligowskiego. To, co tutaj widzimy na ekranie, nie jest istotne jakby wartości poszczególnych natężeń. Proszę zwrócić uwagę, jak w zależności od wyboru metody zróżnicowane są wielkości natężeń w zależności od regionu Polski, tak? Czyli gdybyśmy mieli tutaj Państwu wskazać, która z tych 3 metod jest metodą najbardziej odpowiednią, trudno to jednoznacznie określić, ale tak jak powiedziałam, my rekomendujemy Polski Atlas Natężeń Deszczów, niemniej zostawiamy do Państwa wyboru, którą metodę tak naprawdę wybrać. Mają Państwo w tym zakresie 4 metody. Na ekranie mogą Państwo zobaczyć zestawienie natężeń opadu przykładowo dla miasta Częstochowa dla czasu 15 minut oraz prawdopodobieństwa 20%. I tutaj mamy zestawienie dla 4 modeli opadowych, czyli mamy formułę według modelu Błaszczyka jest to 139 decymetrów sześciennych na sekundę z hektara, według modelu Bogdanowicz-Stachego 211, według modelu Suligowskiego 153, według modelu PANDA 200 litrów na sekundę z hektara, czyli zróżnicowanie w zależności od wyboru metody jest dosyć znaczne. Częstości projektowe deszczu to tutaj należy przyjmować według normy PN-EN 752.
W normie tej mamy wskazane w zależności od rodzaju terenu częstości projektowe w latach oraz częstości wylewów. I tutaj na przykład dla terenów centr mieszkaniowych częstości projektowe deszczu mamy raz na 2 lata na przykład. W przypadku powierzchni zlewni całkowitej, tutaj jakby zlewnię zredukowaną wyliczamy jako iloczyn zlewni całkowitej oraz współczynnik spływu, który zależny jest od stopnia uszczelnienia danej powierzchni. I tutaj można korzystać z różnych danych literaturowych. W platformie Waterfolder będzie również można wybrać sobie konkretny współczynnik. Jak już przejdziemy do platformy, to ja tutaj Państwu wszystko pokażę. I współczynnik opóźnienia, który pojawił się w metodzie natężeń stałych. To, co widzimy, jest współczynnik opóźnienia, jest ilorazem jedności przez pierwiastek n tego stopnia ze zlewni. Wykładnik n mieści się w zakresie od 4 do 8 i jest on zależny od kształtu zlewni. Istotnym parametrem z punktu widzenia urządzenia podczyszczającego jest nie tylko jego przepustowość, ale także skuteczność jego działania. Skuteczność działania jest wyrażona jako stosunek różnicy pomiędzy stężeniem na wlocie i na wylocie z urządzenia do stężenia na wylocie z urządzenia. W przypadku stężeń na wylotach z urządzeń sprawa jest stosunkowo prosta. Tutaj mamy rozporządzenie, które, tak jak już mówiłam, obliguje nas do tego, aby na odpływie było minimum poniżej 100 mg na litr na sekundę dla zawiesiny ogólnej oraz 15 mg na litr dla substancji ropopochodnych. W przypadku stężeń na wlocie, zwłaszcza dla osadników, sprawa jest trudniejsza. Można korzystać z danych literaturowych, które podają nam stężenia na wlotach, na danych zlewniach z zawiesiny ogólnej. Tutaj mają Państwo przedstawione dane zbierane przez panią Sawicką-Siarkiewicz. Tutaj możemy sobie zaobserwować, tak w przypadku tras szybkiego ruchu w okresie opadów bądź roztopów. I tutaj co możemy zauważyć? Te różnice pomiędzy stężeniami w zależności od okresu roku, w którym te dane były zbierane, są znaczące. Tak? Czyli mamy zakres na przykład od 18 mg na litr do ponad 6000. W przypadku substancji ropopochodnych sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. W zasadzie patrząc sobie na lewą stronę, gdzie mamy zakresy, na przykład dla ulic w okresie opadów, to stężenie nie przekracza nawet 3 mg na litr, czyli już tutaj jesteśmy zgodni z rozporządzeniem. Niemniej w przypadku takich stężeń średnich mamy przekroczenia wyłącznie dla stacji paliw, czyli w wartości około niespełna 100 mg na decymetr sześcienny, czyli zasadniczo można powiedzieć, że w pozostałych przypadkach te stężenia substancji ropopochodnych nie wymagałyby, mogłoby się wydawać, nie wymagają stosowania separatorów substancji ropopochodnych. Niemniej to, że w danym momencie tych substancji nie ma, to nie znaczy, że ich nie będzie. Czyli w przypadku zawiesin trudno jest też powiedzieć, dla nowo budowanych zlewni trudno jest znaleźć badania, które mówiłyby o tym, jakie są stężenia zawiesin na wlocie. Tutaj rekomendujemy trzymanie się wytycznych instytutów, które wydają krajowe oceny techniczne, na przykład ITB, które mówi nam właśnie o tym, że stężenie substancji zawiesiny ogólnej na wlocie wynosi 500 mg na decymetr sześcienny i dla tej metody badawczej dobierane są i badane urządzenia. Nie tylko samo stężenie jest istotne, proszę zwrócić uwagę, że w przypadku zawiesiny ogólnej istotne jest także wielkość danej zawiesiny i tutaj w metodzie dla krajowych ocen technicznych ITB efektywność powyżej 80% usuwania zawiesiny ogólnej mamy dla cząstek powyżej 100 mikrometrów w ilości 80% i poniżej 100 mikrometrów w ilości 20%. W przypadku substancji ropopochodnych sprawa jest, powiedziałabym, prostsza. Obowiązuje nas europejska norma zharmonizowana PN EN 858-1. W metodzie badawczej
do tej normy mamy określone wprost stężenie na dopływie w ilości 4175 mg na litr. Z czego wynika taka wartość? Tak jak pokazywałam te dane we wcześniejszym zestawieniu wcześniej, wydawać by się mogło, że te dane nie przekraczały 100 mg. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj jakby w tej metodzie założona jest jakby sytuacja awaryjna, czyli awaria cysterny, niekontrolowany wyciek oleju do środowiska i stąd właśnie wynika tak duża ilość substancji ropopochodnych. Porównując wprost tą wartość 4000 mg, gdzie w normie mamy jeszcze informację, że dla separatorów klasy pierwszej stężenie na odpływie musi być poniżej 5 mg na litr, skuteczność takich urządzeń wynosi 99,9%. Norma 858-1 dzieli urządzenia na dwa typy separatorów. Separatory klasy pierwszej, czyli 5 mg na decymetr sześcienny na litr, oraz separatory klasy drugiej, gdzie na odpływie mamy poniżej 100 mg na litr. Biorąc pod uwagę wymogi rozporządzenia krajowego, które mówiło nam o tym, że na odpływie mamy mieć 15 mg, no to tutaj w Polsce zdecydowanie w większości przypadków będą spotykali się Państwo z separatorami klasy pierwszej, które na odpływie powinny mieć 5 mg na decymetr sześcienny na litr. Tak jak powiedziałam, na platformie będą mogli Państwo dobierać urządzenia dla ścieków przemysłowych. W tym przypadku sprawa obliczenia przepustowości nominalnej takiego urządzenia jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Należy wziąć pod uwagę nie tylko strumień wody deszczowej, który może dopłynąć do urządzenia, ale także należy wziąć pod uwagę strumień ścieków przemysłowych, a także dwa współczynniki. Współczynnik FD, który jest współczynnikiem gęstości związany z cieczą lekką, oraz współczynnik FX, czyli jest to współczynnik utrudnienia, na przykład ze względu na obecność detergentów, które mogą znaleźć się w ściekach. Dla współczynnika FX, w przypadku, kiedy mamy strumień wody deszczowej zanieczyszczonej olejem z obszarów nieprzepuszczalnych, na przykład parkingi samochodowe, drogi, place, wówczas mamy współczynnik Fx równy 0, czyli to można powiedzieć, to są takie nasze normalne warunki w przypadku systemów kanalizacji deszczowej. W przypadku, kiedy mamy do oczyszczenia ścieki pochodzące z procesów przemysłowych, na przykład mycia pojazdów, czyszczenia części pokrytych olejem, to tutaj współczynnik Fx należy przyjąć jako 2. Do zatrzymania każdego przelania się cieczy lekkiej i ochrony otaczającego środowiska przyjąć jako 1. W przypadku współczynnika gęstości, współczynnik ten jest zależny od gęstości oleju, który dopłynie do urządzenia. W przypadku substancji ropopochodnych cieczy lekkich, czyli powiedziałabym olej napędowy, benzyna, wartość gęstości tych cieczy wynosi zazwyczaj poniżej 0,85 g na centymetr sześcienny, wówczas współczynnik przyjmujemy jako jedność, więc można powiedzieć, że nie uwzględniamy go w obliczeniu. W przypadku, kiedy te cieczy są już cieczami cięższymi, czyli mieszczą się w zakresie od 0,85 do 0,9 g na centymetr sześcienny, współczynnik gęstości przyjmujemy jako 1,5. Oraz w przypadku, kiedy gęstość cieczy mieści się w zakresie 0,9 do 0,95, współczynnik gęstości przyjmujemy jako 2. Wracając jeszcze do wzoru, tak, czyli po prostu podstawiamy w miejsca, licząc sobie jakby przepustowość urządzenia w celu doboru urządzenia, podstawiamy sobie po prostu konkretne wartości współczynników w zależności od medium, które mamy w danym obszarze. W przypadku ścieków przemysłowych ilość ścieków technologicznych obliczona według normy 858-2 podaje nam wzór na obliczenie właśnie tej ilości ścieków. I tutaj mamy to jako sumę poszczególnych ilości ścieków z punktów czerpalnych, z ilości ścieków z myjni samochodowej, ilości ścieków z wysokociśnieniowych myjni i agregatów czyszczących oraz ewentualnych innych ścieków technologicznych. W przypadku pierwszego punktu, czyli punktów czerpalnych, nie przyjmujemy wartości, które na przykład dla danej średnicy mogą nam, że tak powiem, wypłynąć z tego punktu czerpalnego. Posiłkujemy się tabelą, która zamieszczona jest w normie. I tak, na przykład dla pierwszego punktu czerpalnego, którego średnica zaworu wynosi 15 mm, przyjmujemy ilość ścieków z tabeli, czyli 0,50.
W przypadku ścieków z myjni samochodowych sprawa wygląda w ten sposób, że dla jednego urządzenia, jeżeli mamy jedno urządzenie, przyjmujemy wartość 2 dm3 na litr. Jeżeli mamy większą ilość urządzeń, to dla pierwszego urządzenia zawsze będziemy przyjmowali 2 litry na sekundę, dla każdego kolejnego będziemy przyjmowali po 1 litrze na sekundę i te wartości sumowali. Analogicznie sprawa wygląda w przypadku ścieków z wysokociśnieniowych myjni i agregatów, tak? Czyli jeżeli mamy jedno urządzenie, przyjmujemy 2 litry na sekundę. Jeżeli mamy większą ilość urządzeń, dla pierwszego przyjmujemy 2 litry na sekundę, dla każdego kolejnego 1 litr na sekundę i te wartości sumujemy i podstawiamy sobie do głównego wzoru na ilość ścieków technologicznych. W przypadku ścieków technologicznych, jeżeli występują, to po prostu dodajemy to do łącznej ilości, jeżeli tego nie ma, pomijamy. Norma 858-2 mówi nam również o wielkości osadnika w zależności od przepustowości i współczynnika gęstości. I tak, w przypadku, jeżeli mamy małą ilość osadu kanalizacyjnego, czyli przykładowo są to obszary, które zbierają wody deszczowe, gdzie występuje niewielka ilość mułu z ruchu ulicznego lub pochodnych, wówczas przyjmujemy stukrotność przepustowości nominalnej i jeżeli współczynnik gęstości jest inny niż 1, wówczas uwzględniamy to w obliczeniach. W przypadku stacji benzynowych, placów do mycia autobusów czy ścieków z garaży i placów parkingów pojazdowych, gdzie ta ilość zawiesiny może być większa, wówczas przyjmujemy 200-krotność przepustowości nominalnej, a w przypadku automatycznych myjni samochodowych, tak, czyli tam, gdzie tak faktycznie te stężenia zawiesiny mogą być znaczące, wówczas norma mówi o tym, że należy taki osadnik wymiarować jako 300-krotność przepustowości nominalnej tego urządzenia z uwzględnieniem współczynnika gęstości. Pokrótce omówiliśmy sobie, jakie mamy artykuły prawne, które obligują nas do stosowania urządzeń. Omówiliśmy sobie, jakie są parametry istotne do doboru takiego urządzenia. Teraz chciałabym Państwu omówić urządzenia z asortymentu firmy Ecolunicon, które mają Państwo dostępne do doboru na platformie Waterfolder. Urządzenia do podczyszczania wód opadowych dzielimy na osadniki zawiesiny, separatory zawiesiny, a także na separatory substancji ropopochodnych. W przypadku osadników, czyli separatorów zawiesin, należy pamiętać o tym, że takie generalnie urządzenia, które wprowadzamy jako wyroby budowlane, powinny mieć odpowiednie dokumenty dopuszczające. W przypadku osadników nie istnieje europejska norma zharmonizowana, która dotyczyłaby swoim zakresem usuwania zawiesiny, w związku z czym producenci są zobligowani do posiadania krajowych ocen technicznych, które umożliwiają wystawienie Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz oznakowanie wyrobu znakiem budowlanym typu B. Znakowanie osadników zawiesin na zgodność z normą 858 jest niezgodne z zapisami tej normy, ponieważ w zakresie normy 858 nie ma mowy o usuwaniu zawiesin, mówimy o instalacjach oddzielaczy cieczy lekkich, czyli usuwamy ciecze lekkie. Pierwszym takim, powiedziałabym, najprostszym urządzeniem w asortymencie Ecolunicon są osadniki o przepływie poziomym. Urządzenia te składają się z betonowego korpusu, do którego wprowadzane są rury kanalizacyjne. Na wlocie do takiego urządzenia montowany jest deflektor. Zadaniem tego deflektora jest takie ukierunkowanie ścieków, aby wydłużyć czas zatrzymania medium w osadniku. Z perspektywy działania i doboru takiego urządzenia istotna jest powierzchnia urządzenia w planie. Im większa powierzchnia, tym większy stopień zatrzymania zawiesiny. Odnośnie pojemności osadowej, pojemność osadowa jest również ważną informacją, niemniej nie wpływa ona na efektywność urządzenia. Pojemność osadowa będzie wpływała Państwu na częstość konieczności jakby usuwania tej zawiesiny z urządzenia, tak? Czyli zasadniczo najistotniejsza w przypadku osadników poziomych jest powierzchnia, natomiast pojemność osadowa nie wpływa bezpośrednio na skuteczność danego urządzenia. Na tym wykresie mają Państwo przedstawione, to jest wykres, na podstawie którego można sobie dobrać w bardzo szybki sposób osadnik poziomy. Niemniej to, co chciałabym Państwu pokazać, to jakby fakt, że w przypadku tutaj, gdzie mamy w linii poziomej przepływy,
na górze mamy skuteczności i konkretny typ średnicy urządzenia, to w przypadku, kiedy mamy przepływ w ilości 100 decymetrów sześciennych na sekundę, to widzimy, że w przypadku wymaganej sprawności 50% należałoby dobrać urządzenie, które ma średnicę FI 3000. Jeżeli wymagana byłaby wyższa skuteczność danego urządzenia, to wówczas ten gabaryt korpusu musiałby być większy, czyli musielibyśmy już zastosować większy osadnik. Na stronie Ecolunicon czy w katalogu mają Państwo dostępne typoszeregi tych urządzeń z informacjami, które dla Państwa są istotne, czyli tutaj mamy informacje o średnicy urządzenia, średnicy wewnętrznej, o powierzchni osadnika, która będzie niezbędna do doboru, jeżeli by Państwo nie korzystali z Waterfolder, a także objętość czynna takiego osadnika, parametr dotyczący wysokości od dna wlotu do dna korpusu i inne niezbędne parametry, które mogą być Państwu potrzebne. W katalogu Waterfolder będą Państwo mogli dobierać urządzenia, które mieszczą się w zakresie średnic od DN1000 do DN3000 w różnych wariantach pojemności osadowej. Drugim typem osadników separatorów zawiesiń są osadniki wirowe. Typoszereg, tutaj, który Państwo widzą, jest to typoszereg tak zwany EOW-1. Jest to urządzenie, które na wlocie posiada deflektor. Zadaniem tego deflektora jest wprowadzenie w stycznie do krawędzi ścianki medium, tak aby wywołać ruch wirowy. Na wlocie nie zawsze musi być deflektor, może to być odpowiednio wprowadzona rura styczna. W momencie, kiedy wprowadzamy medium w ruch wirowy, to zawiesina po prostu jest odrzucana na krawędzie ścianki, w konsekwencji opada. Podczyszczone wody opadowe rurą centralną przedostają się do części odpływowej, skąd odpływają już do dalszej części kanalizacji, a zawiesina jest deponowana w dolnej części urządzenia. Ze względu na to, że w osadniku oprócz zjawiska sedymentacji mamy do czynienia z siłą odśrodkową, która wspomaga procesy sedymentacji, osadniki wirowe charakteryzują się wyższą skutecznością w porównaniu do osadników o przepływie poziomym. Tutaj mają Państwo widoczny wykres skuteczności i tak, dla przepływu nominalnego skuteczność tego urządzenia wynosi 80%. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku, kiedy mamy dwukrotność przepływu nominalnego, osadnik wirowy nadal charakteryzuje się dosyć wysoką skutecznością. Mamy tutaj wartość 72%. W przypadku trzykrotności przepływu nominalnego mamy wartość na poziomie 70%. No i istotny jest fakt, że w przypadku przepływu nominalnego my podczyszczamy zawiesinę na poziomie 80% z zawiesiny. W przypadku, kiedy mamy już większy od przepływów nominalnych, ta wysoka skuteczność urządzenia nie jest już aż tak wymagana, ponieważ największa ilość zawiesiny czy też ropopochodnych jest zawsze w pierwszej fazie spływu, dlatego w większych przepływach ta wysoka skuteczność nie jest już aż tak wymagana. Typoszereg separatorów zawiesiny EOW1 mamy od zakresu przepustowości od 3 litrów przepływu nominalnego do 540 litrów. Natomiast na platformie Waterfolder mają Państwo ograniczoną możliwość do doboru urządzeń, które mamy do przepływu nominalnego w ilości 140 litrów na sekundę i przepustowości maksymalnej 1400 litrów na sekundę. Jeżeli Państwo mają Państwo większą zlewnię, wymagana jest zastosowane urządzenia o większej przepustowości nominalnej, wówczas takiego urządzenia nie dobiorą Państwo na platformie Waterfolder. Wówczas sugeruję kontakt z Państwa opiekunem techniczno-handlowym w celu doboru takiego urządzenia. Tak jak powiedziałam wcześniej, osadniki wirowe są osadnikami skuteczniejszymi, pracujące na wyższej skuteczności w porównaniu do osadników o przepływie poziomym. Na tym slajdzie mają Państwo zestawione gabaryty urządzenia dla tych samych parametrów brzegowych, czyli skuteczność usuwania zawiesiny musi być na poziomie 80% przy przepływie nominalnym 140 litrów na sekundę.
Jak sobie przypomną Państwo ten poprzedni slajd o osadnikach poziomych, gdzie pokazywałam dla 120 litrów skuteczność 50%, tak tutaj właśnie widzimy gabaryt, który wymagałby przy 140 litrach 80%, byłby to zbiornik o wymiarach 4 metry na 22 metry. Analogicznie, korzystając z osadników wirowych, proszę zwrócić uwagę, że mamy tak na dobrą sprawę korpus o średnicy FI 3000. W tym przypadku zarówno koszty na etapie realizacji są zdecydowanie mniejsze, mamy mniejszy wykop, mamy mniej materiału, tak również eksploatacja urządzenia o mniejszej powierzchni, o mniejszym gabarycie będzie łatwiejsza. W przypadku osadnika, który będzie osadnikiem już powiedziałam długim, czyli 22 metry, proszę zwrócić uwagę, że w przypadku eksploatacji czy nawet czyszczenia takiego osadnika konieczne będzie zejście kilku osób do tego urządzenia, odpowiednich zabezpieczeń na zewnątrz, czyli podnosimy koszty w stosunku do tego, gdybyśmy zastosowali osadnik wirowy. Drugim typem osadników wirowych są osadniki EOW2. Ich technologia opiera się na technologii EOW1, czyli mamy wprowadzenie tutaj w tym przypadku rura styczna, która wchodzi do osadnika, mamy odpowiednie ukierunkowanie medium, odpływ rurą centralną. Istotna jest druga komora osadnika z pionową przegrodą wykonaną z PHD. Jest to przegroda, która ma za zadanie zatrzymanie substancji pływających, które są lżejsze do wody. Takie urządzenia szczególnie rekomendujemy do zlewni miejskich, które mogą być zanieczyszczone chociażby butelkami plastikowymi, gdzie gdzie nie zatrzymają się one w pierwszej części, ponieważ są lżejsze, więc zatrzymają się w drugiej na przegrodzie i zostaną zdeponowane w pierwszej części tego urządzenia. Typoszereg separatorów wirowych EOW2 opiera się od przepustowości 2 litrów na sekundę do 560 litrów na sekundę. Tak jak w przypadku osadników wirowych na platformie Waterfolder mogą Państwo dobierać zakres do czerwonej linii, czyli od przepustowości 3 litrów na sekundę do 160 litrów na sekundę. W przypadku konieczności zastosowania większego urządzenia należałoby tutaj skontaktować się z firmą Ecolunicon. Następnym typem urządzeń do podczyszczania wód opadowych są separatory substancji ropopochodnych. Dla separatorów substancji ropopochodnych mamy europejską normę zharmonizowaną, normę PN-EN 858-1, która swoim zakresem obejmuje instalacje do oczyszczania z cieczy lekkich, w związku z czym urządzenia, które są projektowane na zgodność z tą normą, producent ma prawo do wystawienia deklaracji właściwości użytkowych oraz do oznakowania urządzenia znakiem CE. Co istotne, norma 858-1 swoim zakresem obejmuje warunki przepływów nominalnych. Czyli w przypadku, kiedy producent nie ma możliwości oznakowania przepływów większych od nominalnych, czy na przykład warunków pracy urządzenia w podtopieniu, w takim celu pozyskiwane są krajowe oceny techniczne. Czyli w związku z takim pozyskaniem krajowej oceny technicznej producent jest zobligowany do wystawienia krajowej deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania wyrobu znakiem budowlanym typu B, czyli podwójne oznakowanie urządzeń Ecolunicon, mam na myśli, separatorów cieczy lekkich, jest poprawne, ponieważ oba dokumenty i oba oznakowania odnoszą się do innych zakresów, tak? Czyli na krajową ocenę techniczną deklarujemy warunki skuteczności podczyszczania dla przepływów większych od nominalnych. Co istotne, dzięki właśnie krajowej ocenie technicznej możemy Państwu zadeklarować skuteczność, czyli brak wymywania przez 15 minut zgromadzonych substancji ropopochodnych przy przepływie maksymalnym, tak? Czyli tutaj tego też nie możemy oznakować na zgodność z normą 858. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo istotne w takich dokumentach, które Państwo niejako pewnie otrzymują od producentów, istotne jest, co tak na dobrą sprawę producent deklaruje. W
przypadku normy 858/1, tak jak powiedziałam, możemy zadeklarować skuteczność, ale dla przepływu nominalnego możemy zadeklarować reakcję na ogień, szczelność, trwałość takiego urządzenia, ale należy zwrócić uwagę, że producent ma prawo, nie musi deklarować wszystkich właściwości użytkowych. To znaczy może wpisać oznaczenie NPD i to oznaczenie mówi nam o tym, że producent nie przebadał danego urządzenia na jakąś właściwość użytkową, w związku z czym jej nie deklaruje. Czyli na przykład jeżeli otrzymają Państwo dokument, w którym dla przykładu dla szczelności nacieczy jest wpisana wartość NPD, to znaczy, że producent nie deklaruje, że to urządzenie będzie szczelne, co w konsekwencji może przyczynić się do na przykład niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych czy medium, które są w urządzeniu. W przypadku separatorów firmy Ecolunicun mamy dwa typy. Pierwszym typem są separatory koalescencyjne ESK oraz separatory lamelowe ESLZ. Separatory ESK są dedykowane do zlewni mniejszych i zlewni, które charakteryzują się wysokim stopniem rozproszenia zanieczyszczeń w ściekach. Szczególnie dedykowane są właśnie do stacji paliw, do stacji benzynowych, do tutaj właśnie tak jak widzimy myjni. Urządzenie składa się z wyposażenia technologicznego wykonanego z PHD. Na wlocie do urządzenia mamy deflektor, który odpowiednio ukierunkowuje medium, wprowadzając je w ruch wirowy, a ponadto takie ukierunkowanie deflektora pozwala nam na to, żeby medium, które wpływa do urządzenia, nie zaburzało już warstwy olejowej, która jest zgromadzona na powierzchni lustra medium. Na odpływie mamy specjalną, tak jak Państwo widzą, kolumnę koalescencyjną. Na kolumnie tej mamy zainstalowane wkłady koalescencyjne. Są to materiały, które wspomagają procesy flotacji i dodatkowo mamy zamknięcie pływakowe. Pływak jest tak wytarowany, że pływa w wodzie, tonie w oleju, czyli w przypadku, kiedy jakby w urządzeniu już jest zgromadzona maksymalna ilość substancji ropopochodnych, zamknięcie pływakowe opada i zamyka odpływ, zabezpieczając przed odpływem, wyciekiem substancji ropopochodnych, które są w urządzeniu, do odbiornika. Efektywność zgodnie z normą 858/1 wynosi 5 mg przy przepływie nominalnym. Urządzenia Ecolunicun były przebadane i skuteczność usuwania cieczy lekkich jest na poziomie poniżej 2 mg na decymetr sześcienny. To, co istotne dla separatorów cieczy lekkich ESK, to to, że charakteryzują się one jednym rodzajem przepływu. Mamy tylko przepustowość nominalną. W przypadku, kiedy mamy przepływy burzowe, albo muszą one omijać urządzenie, bądź samo urządzenie musi być dobierane na przepustowość maksymalną. Typoszereg separatorów ESK mamy w zakresie 1,5 do 100 litrów na sekundę. Zestawienie danych, które może być dla Państwa pomocne w przypadku tworzenia specyfikacji projektowych doboru takiego urządzenia. Szczególnym typem separatorów koalescencyjnych są typoszeregi ESKE oraz ESKEH. Są to urządzenia, które są szczególnie stosowane na stacjach energetycznych. Charakteryzują się one tym, że całość czy wyposażenie wewnętrzne wykonane jest ze stali nierdzewnej. Stal nierdzewna jest materiałem o odporności temperaturowej większej w porównaniu do PHD, natomiast w przypadku stacji transformatorowych stanowią one zabezpieczenie przed ewentualnym wyciekiem gorącego oleju z mis transformatorowych. Stąd jakby właśnie konieczność stosowania materiału o wyższej odporności temperatury jest istotna. Proszę zwrócić uwagę na wlot. Wlot też nie jest standardowy, jest to tak zwana śluza. Zadaniem tej śluzy jest odcięcie dopływu do urządzenia w przypadku przekroczenia maksymalnej ilości oleju w urządzeniu, tak aby ten olej już dalej, tak jakby to medium już do urządzenia nie dopływało, żeby nie nastąpiło przelanie górą urządzenia. W momencie zamknięcia śluzy na dopływie gorący olej gromadzi się w rurociągu przed urządzeniem, a także w misie pod transformatorem. Drugim typoszeregiem separatorów są separatory lamelowe ESLZ. Są to urządzenia dedykowane do zlewni dużych o zróżnicowaniu obciążeń, przepływu i różnym ładunku zanieczyszczeń. Szczególnie
dedykowane są dla zlewni miejskich, parkingów, lotnisk czy właśnie tutaj obszarów dróg miejskich. W przypadku urządzeń ESLZ mamy możliwość kierowania do urządzenia nie tylko przepływu nominalnego, ale przepływu maksymalnego, czyli 10-krotności przepływu nominalnego, czyli podczyszczamy nie tylko przepływ nominalny, ale podczyszczamy również przepływy większe od nominalnych. Urządzenia są o wysokiej efektywności, czyli stężenia na odpływie z tego separatora wynoszą poniżej 5 mg na decymetr sześciennych przy jego wysokiej skuteczności. Urządzenie zbudowane jest zasadniczo z korpusu betonowego. W odpowiednich przypadkach, jeżeli jest to wymagane, mogą to być korpusy żelbetowe. Wyposażenie technologiczne zbudowane jest z PHD i zasadniczo ta część wewnętrzna urządzenia dzieli się na 3 strefy. Pierwsza strefa jest przestrzenią dopływową, gdzie dopływa medium i przepływ zostaje uspokojony. Następnie mamy drugą część, czyli jest to komora separacji, w której mamy umieszczony pakiet lamelowy. Technologia pakietów lamelowych, czyli jest to układ ułożonych warstwowo płyt wykonanych z PHD, tak aby zwiększyć warstwowość przepływu, zintensyfikować proces oczyszczania, tak aby woda przepłynęła w linii poziomej, substancje ropopochodne flotowały do góry, a ewentualna zawiesina, która nie zostanie podczyszczona w osadniku zawiesiny przed urządzeniem, zatrzymała się i opadła na dół pod sekcję pakietową. W ostatniej komorze mamy już komorę odpływu, z której podczyszczone wody opadowe przedostają się do dalszego systemu kanalizacji. Istotnym elementem jest zamknięcie konstrukcyjne na odpływie, które uniemożliwia wydostanie się zgromadzonych substancji ropopochodnych do odpływu. Urządzenia ESLZ są przystosowane do pracy w czasowym podtopieniu. Tutaj należy po prostu zwrócić uwagę, aby kruciec odpowietrzający był wyprowadzony powyżej lustra, przewidywanego lustra medium, tak aby zapobiec podciśnieniu, a 2 zapobiec przedostaniu się substancji ropopochodnych. W przypadku separatorów lamelowych, tutaj mamy przedstawioną krzywą skuteczności ich działania. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku, jeżeli mamy przepływ nominalny, to tutaj ta skuteczność oczyszczania jest na poziomie 99%. Jeżeli mamy dwukrotność przepływu nominalnego, wówczas skuteczność oczyszczenia tego separatora jest nadal na wysokim poziomie i wynosi w granicach 97%. Tak jak powiedziałam, separatory lamelowe mogą pracować w czasowym podtopieniu. Tutaj mają Państwo pokazane, jak zamknięcie konstrukcyjne w przypadku, kiedy poziom w rurze dopływowej jest ponad tą rurę. Mamy podniesienie substancji ropopochodnych, tak? Mamy wyprowadzony kruciec, który uniemożliwia gromadzenie substancji ropopochodnych. Te ropopochodne tutaj się gromadzą i w przypadku, kiedy poziom jakby już w urządzeniu opadnie, wówczas ropopochodne są niżej. Na ekranie mają Państwo widoczny typoszereg separatorów ESLZ. Przepustowości nominalne tych urządzeń wynoszą w zakresie 1,5 do 210 litrów na sekundę. W swoim asortymencie mamy urządzenia o wyższych przepustowościach do 540 litrów na sekundę. Natomiast to, co mogą Państwo dobierać w waterfolder, to właśnie te wartości, które widzą Państwo na ekranie, czyli do 210. Jeżeli konieczne są większe urządzenia, wówczas należy się z nami skontaktować. Z tego miejsca chciałabym powiedzieć Państwu kilka słów o naszym najnowszym typoszeregu, czyli są to typoszereg separatorów lamelowych zintegrowanych z osadnikiem, który nazwaliśmy ESLZO. Ci z Państwa, którzy korzystają z naszych urządzeń, doskonale znają typoszereg ESLZH. Zasada działania tego urządzenia jest analogiczna. Mamy rury dopływowe, mamy wyposażenie wewnętrzne z PHD, komorę dopływową, w której następuje jakby uspokojenie ścieków, komorę separacji, w której mamy pakiety lamelowe i następuje proces oczyszczenia medium i komorę odpływową. To, co zwraca uwagę, to wysokość wewnętrznych przegród. W typoszeregu ESLZH mieliśmy przegrody wewnętrzne, które były montowane do dna wewnętrznego korpusów. Tutaj konstrukcja urządzenia została zmieniona, została zoptymalizowana, tak abyśmy mogli wykorzystać większą powierzchnię na części osadowe w tym urządzeniu. Tak? Czyli mamy wykorzystanie większej powierzchni, co w konsekwencji pozwala nam na zmniejszanie gabarytu tego urządzenia.
Separatory ESLZO charakteryzują się analogicznie jak separatory lamelowe ESLZ wysoką skutecznością, czyli 99,9%. Również są przystosowane do podczyszczania przepływu w zakresie przepływ nominalny do 10-krotności przepływu nominalnego, czyli tak zwany przepływ maksymalny, przy wysokiej efektywności, czyli efektywności poniżej 5 mg na decymetr sześcienny. Na ekranie mają Państwo widoczny typoszereg separatorów ESLZO. To, co jest istotne, to to, że typoszereg rozpoczyna się od przepustowości 15 litrów na sekundę. Czyli w przypadku, jeżeli mają Państwo mniejsze przepływy i chcieliby skorzystać z separatora, który jest zintegrowany z osadnikiem, wówczas mamy nadal w swoim asortymencie separatory ESLZH, które są dedykowane do mniejszych przepływów, czyli od 1,5 do 15 litrów, powyżej 15 mogą Państwo korzystać właśnie już z typoszeregu ESLZO, który jest dostępny już na Waterfolder. Co istotne, to dla tych samych przepustowości korpusy mogą występować w różnych średnicach, tak aby Państwo mogli dobrać urządzenie spełniające Państwa oczekiwania nie tylko pod kątem urządzenia, ale także samej średnicy. Jakie są zalety typoszeregu ESLZO? Przede wszystkim optymalizacja gabarytów urządzenia. Dzięki temu, że wykorzystujemy większą powierzchnię na części osadowe, możemy zmniejszyć gabaryt, czyli wysokość, czy też średnicę studni na ten separator. Możemy dobrać urządzenia różnych średnic korpusów dla tych samych przepustowości oraz pojemności osadowych, tak jak powiedziałam, w zależności od potrzeb. Montaż wyposażenia technologicznego odbywa się na zakładzie producenta, czyli dostają, to już bardziej istotne jest w przypadku realizacji, czyli na budowę przyjeżdża urządzenie, które ma już zamontowane wyposażenie technologiczne, czyli te przegrody już są zamontowane do korpusu betonowego. W przypadku separatorów ESLZH część urządzeń przyjeżdżała na budowę w częściach, konieczny był montaż tego na budowie, a w przypadku ESLZO to wyposażenie montujemy na naszym zakładzie. Co istotne też, taki walor środowiskowy, zmniejszyliśmy zużycie PHD na wyposażenie technologiczne. Dzięki temu, że skróciliśmy przegrody, zoptymalizowaliśmy gabaryty, zużycie PHD zostało mniejsze. Zmiany w stosunku do Waterfolder, jeżeli już Państwo korzystali, to tak jak powiedziałam, typoszereg ESLZO zaczyna się od przepustowości 15 litrów. Na Waterfolder będą Państwo mieli takie dwa warunki brzegowe, czyli w przypadku przepustowości, które będą w zakresie od 1,5 litra do 10 litrów, będą dobierały się urządzenia z typoszeregu ESLZH. W przypadku przepustowości od 15 litrów do 50 litrów będą dobierały się urządzenia nowego typoszeregu ESLZO. Tutaj jeszcze, zanim przejdziemy do Waterfolder, takie króciutkie pokazanie realizacji naszych urządzeń podczyszczających. W przypadku większych przepustowości niż te przepustowości, które mamy w korpusach DN3000, można zastosować układy takich urządzeń. Tutaj po lewej stronie mają Państwo układ 4 osadników wirowych dwukomorowych plus separatorów lamelowych, urządzenia o przepustowości nominalnej 160 litrów na sekundę. Czyli reasumując, jakby przepustowość całego układu mamy przepływ w ilości nominalny w ilości 640 litrów na sekundę oraz przepływ maksymalny w ilości 6400 litrów na sekundę. Tutaj mamy przykład realizacji urządzeń o przepustowościach dla urządzenia większego niż to, co jest dostępne na Waterfolder, ale takie urządzenia mamy w swoim typoszeregu. Po lewej stronie widzą Państwo osadnik wirowy dwukomorowy, czyli pierwsza komora, czyli to jest ta komora EOW1, gdzie mamy kolano odpływowe i druga komora w mniejszej średnicy, która jest komorą zatrzymania części pływających lżejszych od wody. I tutaj mamy układ 2 osadników wirowych o przepustowości 560 litrów na sekundę, każdy taki osadnik. Po prawej stronie widzimy układ 2 separatorów lamelowych, w średnicach już ponad 4600 metrów wewnętrznej tego urządzenia. Przepustowość separatora dla przepływu nominalnego wynosi 560 litrów na sekundę. Króciutko jeszcze nadmienię o tym, że separatory Ecolunicon mogą być wyposażone w systemy monitoringu, czyli mamy sygnalizatory, czujniki grubości warstwy oleju, warstwy osadu i poziomu przepełnienia. Jest to niewątpliwie ułatwienie w przypadku eksploatacji. Zasilanie może być zasilaniem sieciowym, bądź jeżeli nie ma możliwości doprowadzenia zasilania sieciowego, można skorzystać tutaj w tym przypadku z alarmu bateryjnego.
Teraz jeszcze, zanim przejdziemy do samego Waterfolder, powiem Państwu, jakie urządzenia będą dobierały się na platformie w zależności od typu zlewni. W przypadku terenów miejskich, jeżeli wybiorą Państwo taki układ zintegrowany, czyli układ osadnik-separator w jednym, będzie się dobierał osadnik wirowy dwukomorowy EOW2 plus separator lamelowy ESLZ. Tak jak powiedziałam, separatory dwukomorowe są szczególnie dedykowane do zlewni miejskich, w związku z czym rekomendujemy dobór takich urządzeń. Jeżeli wybiorą Państwo tylko osadnik, wówczas dobierze się separator EOW2 bądź separator ocieczy lekkich ESLZ. W przypadku parkingu układem połączonym, zintegrowanym będzie układ osadnik plus separator i tutaj będzie pojawiał się typoszereg ESLZH, ESLZO. W przypadku, jeżeli będziemy mieć tylko osadnik, będzie nam się dobierał tylko osadnik wirowy jednokomorowy EOW1. Jeżeli tylko separator, będzie to separator ESLZ. Dla terenów przemysłowych układem połączonym będzie osadnik wirowy plus separator ESLZ. W przypadku osadnika będzie to osadnik wirowy jednokomorowy oraz separator ESLZ. Dla powierzchni drogowych układem osadników będzie separator ESLOW, czyli jest to separator zawiesiny zintegrowany z separatorem lamelowym. W przypadku, kiedy wybiorą Państwo pojedyncze urządzenie, będzie się dobierał osadnik wirowy dwukomorowy, ponieważ tam też mogą znajdować się materiały lżejsze od zanieczyszczenia, lżejsze od wody, w związku z czym ta druga komora jest jak najbardziej wskazana. Jeżeli wybiorą Państwo tylko separator, będzie dobierał się separator ESLZ. Dla stacji benzynowych, warsztatów, parkingów podziemnych, zakładów przemysłowych, myjni samochodowych, obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w przypadku układu zintegrowanego będzie się dobierał osadnik o przepływie poziomym oraz separator koalescencyjny. W przypadku, jeżeli wybiorą Państwo tylko osadnik o przepływie poziomym EOS, /O, w przypadku separatora ESK. I dla stacji energetycznych, to co wspomniałam wcześniej, mamy układ osadnik plus separator, czyli typoszereg ESK-EH, czyli z wydłużoną częścią, czyli z częścią osadową bezpośrednio pod kolumną koalescencyjną. W przypadku, jeżeli wybiorą Państwo tylko osadnik, będzie to osadnik o przepływie poziomym. Jeżeli będzie to separator, czyli to będzie separator ESK-EH. Dobrze, teraz myślę, że możemy już przejść do platformy Waterfolder. Ja za chwileczkę udostępnię Państwu swój ekran, tak żeby Państwo razem ze mną mogli na bieżąco prześledzić sobie dobór urządzeń. Jeżeli Państwo mają życzenie, mogą się Państwo w tym momencie zalogować na Waterfolder. W prawej części ekranu u góry powinien być widoczny dla Państwa link, który bezpośrednio po kliknięciu przeniesie Państwa na Waterfolder. Dobrze, prosiłabym jeszcze Państwa o informację, czy w tym momencie mój ekran jest dla Państwa widoczny. Ja się jeszcze tutaj na szybko przyłączę na czat. Dobrze, super. Cieszę się, że Państwo widzą mój ekran. Dobrze, czyli tak, dla Państwa, którzy jeszcze nie korzystali z platformy Waterfolder, to jest ekran startowy Waterfolder. Przejście przez zakładkę logowanie dla Państwa, z których już mamy konto poprzez zaloguj się. Dla osób, które są po raz pierwszy, zakładamy darmowe konto. Należy się zarejestrować, czyli wybrać sobie po prostu typ konta, uzupełnić dane kontaktowe, przeczytać, zapoznać się z regulaminem, go potwierdzić i ewentualnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych marketingowych. Po zarejestrowaniu na Państwa adres mailowy przyjdzie potwierdzenie i potem już Państwo będą mogli korzystać z serwisu. Korzystanie z platformy Waterfolder jest darmowe. Dane, które są w programie, które będą Państwo mieli do swojego dostępu, one również są darmowe. W ramach tutaj korzystania już z modeli opadowych mają Państwo dostępne dane, czyli Państwo mogą korzystać w ramach doborów na przykład z atlasu Panda, czyli to nie jest płatne. Dobrze. W momencie, kiedy już mamy konto, logujemy się. Mamy ekran startowy, gdzie mamy oprócz
gdzie mamy po prostu dostępne wszystkie kalkulatory, które na tej platformie się znajdują. Mamy nie tylko układy podczyszczające z asortymentu Okolunikon, możemy dobrać również na tej platformie pompownie, możemy dobrać zbiorniki retencyjne, możemy dobrać także regulatory przepływu. Dobrze, przechodzimy sobie do układów podczyszczających i mamy ekran startowy. W pierwszej kolejności należy wypełnić dane inwestycji, czyli wpisujemy sobie nazwę inwestycji, na przykład kanalizacja deszczowa. Miejsce inwestycji. Załóżmy, że będzie to równa 2, 32 naszego zakładu. Czyli tak, mogą Państwo wpisać ręcznie miejsce inwestycji, bądź mogą sobie Państwo, że tak powiem, wybrać z mapki poprzez kliknięcie na dane miejsce. Także tutaj dowolność. Wybieramy etap inwestycji, czyli czy to jest koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy, załóżmy, że to jest projekt budowlany. Jeśli chodzi o szczegółowy opis, to są przede wszystkim jakieś dodatkowe dane dla Państwa, nie ma konieczności uzupełnienia tego pola. W momencie, kiedy mamy już wybrane dane lokalizacyjne, jest to istotne z perspektywy doboru odpowiednich natężeń deszczu, przechodzimy poprzez użycie przycisku dalej. No i tutaj przechodzimy już do zasadniczej części doboru urządzenia, czyli wybieramy sobie parametry, wybieramy medium. Mogą to być wody opadowe bądź ścieki przemysłowe. Zaczniemy sobie od wód opadowych. Wybieramy sobie rodzaj zlewni, czyli w przypadku wód opadowych mają Państwo do wyboru tereny miejskie, parking, tereny przemysłowe, drogi, stacje elektroenergetyczne, dziedziniec stacji benzynowej, obiekty magazynowania i dystrybucji paliw. Załóżmy, że chcemy sobie dobrać separator i osadnik dla parkingu. Po prawej stronie mają Państwo możliwość doboru typu układu, czyli mogą Państwo wybrać osobno osadnik, osobno separator, bądź wybrać sobie opcję osadnik plus separator, czyli dobierze się urządzenia w układach zintegrowanych zgodnie z tą tabelą, którą przedstawiałam Państwu wcześniej. Załóżmy, że chcemy sobie wybrać urządzenie zintegrowane. Dalej przechodzimy do metod obliczenia maksymalnego strumienia wód opadowych. Tak jak powiedziałam, mają Państwo do wyboru 3 metody. Metodę maksymalnych natężeń granicznych oraz stałych natężeń. Zaczniemy od metody, którą rekomendujemy, czyli metody maksymalnych natężeń. Model opadowy 4, czyli model Panda, Bogdanowicz-Stachego, Suligowskiego i Błaszczyka. Zaczniemy od modelu Panda. I wybieramy sobie prawdopodobieństwo. I tutaj po prawej stronie dodatkowo przy tych znakach zapytania mają Państwo podpowiedzi, czyli prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wyrażone w procentach określa, ile razy w przeciągu stulecia zostanie osiągnięte przekroczenie danego natężenia deszczu. Czyli załóżmy sobie 20%, to na potrzeby szkolenia. Dalej zakładamy sobie częstość deszczu obliczeniowego, ale tak jak Państwo zwrócili uwagę, w momencie, kiedy wybrałam sobie odpowiednie prawdopodobieństwo, to częstość deszczu obliczeniowego podebrała mi się w sposób automatyczny i analogicznie, kiedy byśmy sobie zmienili częstość deszczu obliczeniowego, to prawdopodobieństwo również się przeliczy. I tutaj również mają Państwo podpowiedź. Czas przepływu kanał. Dla uproszczenia, tak jak powiedziałam, w przypadku metody maksymalnych natężeń konieczne jest określenie czasu przepływu przez kanał. Na potrzeby szkolenia przyjmiemy sobie wartość 15 minut. I powierzchnia zredukowana. W przypadku powierzchni zredukowanej mamy do wyboru dwie możliwości. Albo wpiszemy sobie tutaj konkretną wartość powierzchni zredukowanej, na przykład jeżeli Państwo obliczą sobie ją w odrębnym arkuszu, bądź możemy sobie przejść do prawej części, gdzie możemy sobie tą zlewnię policzyć tutaj na ultrafolderze. Czyli tak, wybieramy sobie rodzaj powierzchni zabudowy. Tutaj rozsuwając suwakiem mają Państwo do wyboru dachy, bruki szczelne, bruki zwykłe, aleje, parki, grunty rolne, lasy, zabudowa zwarta, luźna, willowa. Wybieramy sobie odpowiednie pole, czyli załóżmy, że to będą bruki szczelne. W przypadku współczynnika spływu mogą Państwo go wpisać sobie ręcznie. Załóżmy, że to będzie 0,9. Ale mogą Państwo zrobić to inaczej. Po prawej stronie mamy taki plusik i tym plusikiem przechodzimy sobie do tabeli i tutaj Państwo mogą sobie wybrać konkretną wartość współczynnika spływu w zależności od spadku powierzchni danego terenu. Tak, czyli mogą Państwo sobie z tej tabelki również te dane wybrać. Załóżmy, że wybieramy sobie spadek 5%, czyli współczynnik podbierze nam się automatycznie jako 0,8. I przechodzimy do wpisania powierzchni całkowitej. Powierzchnie mogą Państwo wpisać zarówno w hektarach, jak i w metrach kwadratowych. Powierzchnie te po prostu się nam przeliczą. Załóżmy, że będzie to obszar o powierzchni
pół hektara, tak? Czyli powierzchnia nam się przeliczyła automatycznie i analogicznie, jeżeli Państwo wpisaliby powierzchnię w metrach kwadratowych, to powierzchnia w hektarach się Państwu przeliczy. I tak jak Państwo widzą, powierzchnia zredukowana policzyła się w kalkulatorze i podebrała nam się w powierzchni zredukowanej. Jeżeli Państwo mają kolejne rodzaje zlewni, to po prostu dopisujemy plusikiem kolejne wartości, a tutaj powierzchnia zredukowana będzie wyrażona jako suma powierzchni zredukowanych cząstkowych. Dobrze, zakładamy, że to jest nasza całkowita powierzchnia zlewni zredukowanej i następnie przechodzimy sobie już do części dalszej. Wybieramy sobie materiał rury, czyli rury kanalizacyjnej. Załóżmy, że będzie to rura PVC. Producent typ rury nie jest to okno, które jest konieczne do uzupełnienia. Myślę, że w przypadku koncepcji czy chociażby projektów wstępnych ta wartość nie jest na tyle istotna, więc jeżeli Państwo tej danej jeszcze na przykład nie mają, nie są pewni, można tutaj nic nie wpisywać. Kąt podłączenia rury dopływowej, czyli tutaj będzie taka informacja o kącie podłączenia. Jeżeli będzie nam się podświetlało na szaro, to znaczy, że nie ma możliwości wprowadzenia kąta innego niż na tak zwany przelot w tym przypadku. Jeżeli tutaj mogliby Państwo zmienić, no to znaczy, że w danym konkretnym urządzeniu kątowość inna niż 180 stopni jest dopuszczalna. W przypadku kolejnym mamy rodzaj terenu. Wybieramy sobie teren najazdowy bądź nienajazdowy. Wybieramy najazdowy. Rzędna terenu w miejscu posadowienia, załóżmy, że będzie to 153, rzędna wlotu 151, czyli zagłębienie rury wlotowej około 2 metrów. I co mamy dalej? Mamy poziom wód gruntowych nie jest znany, czyli możemy zaznaczyć, że poziom wód gruntowych nie jest znany, czyli jeżeli nie mają Państwo informacji o warunkach gruntowo-wodnych, taka informacja pojawi się na wydruku. Bądź jeżeli Państwo mają taką daną, czy mają taką wstępną daną i chcą sobie sprawdzić, czy dodatkowe ewentualne zabezpieczenie przeciwwyporowe jest wymagane, wówczas możemy sobie wpisać tutaj konkretną rzędną, czyli załóżmy, że w naszym przypadku woda gruntowa będzie 3 metry pod poziomem terenu. I dalej jeszcze sygnalizacja alarmowa. Mogą Państwo wybrać zasilanie bateryjne, zasilanie 230 V bądź brak. Załóżmy, że chcemy zasilanie i będzie to zasilanie z sieci 230 V. W momencie, kiedy uzupełnią Państwo wszystkie dane, tak, wszystko jest uzupełnione, to okienko oblicz się podświetli. Jeżeli coś byśmy mieli niewpisane, załóżmy tutaj, tak, czyli wtedy automatycznie program Państwa nie puści do przeliczenia już konkretnego urządzenia, pojawi się informacja, że pole jest wymagane. Dobrze, czyli obliczamy urządzenie. I mamy tutaj wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem ESL ZH 10×100×2000. Tak jak powiedziałam, typoszereg ESL ZO zaczyna się od 15, stąd tutaj dobierało się Państwu zintegrowane urządzenie w postaci ESL ZH. Niemniej po prawej stronie, jak przejadą sobie Państwo suwakiem, to tutaj mamy dobrane urządzenie, które wynika z tego, że po prostu dobieramy zgodnie z naszymi założeniami, czyli przepustowość nominalna i maksymalna urządzenia jest większa od przepływów nominalnych i maksymalnych ze zlewni. Te wartości, jakby wyniki tych obliczeń pojawiają się Państwu po lewej stronie, czyli mamy przepływ nominalny 6 litrów, przepływ maksymalny 69,7 litra na sekundę. Po prawej stronie mają Państwo zestawienie urządzeń odpowiednich dla tego konkretnego przypadku. Tutaj pierwsze urządzenie podświetlone na zielono to jest to, które się podobrało, czyli separator ESL ZH 10×100 o przepustowościach i tutaj mamy średnicę wewnętrzną korpusu. I co jeszcze mamy? Mamy informacje o średnicach krójców przyłączeniowych wlot-wylot. Czyli tutaj mogą sobie Państwo po prostu zmienić, jeżeli mamy 315, to zmieniamy na 315, można to zmienić w tym oknie. Co jest istotne, mają Państwo tutaj możliwość doboru innego urządzenia. Jeżeli z Państwa perspektywy dobraliby Państwo inne urządzenie, mają Państwo taką możliwość, należy po prostu ręcznie, tak jak ja tutaj to zmieniłam. Zmieniamy sobie konkretny typ urządzenia i w tym momencie podebrały się Państwu dane z lewej strony dotyczące separatora ESL ZO. I tutaj mamy możliwość analogicznie doboru innej średnicy krójca przyłączeniowego. Po lewej stronie mamy jeszcze taki suwaczek, dzięki któremu mogą sobie Państwo również ręcznie zmienić zakres średnicy w danym urządzeniu i jeżeli sobie Państwo ustawią średnicę powiedzmy od 500 do 800,
to proszę zwrócić uwagę, po prawej stronie mamy już brak możliwości doboru separatora ESL-ZH danej średnicy. Wynika to z tego, że tamten separator jest przystosowany do maksymalnej rury przyłączeniowej DN400, natomiast w przypadku separatora ESL-ZO mają Państwo możliwość doboru urządzenia z większą rurą wlotową i tak jak mamy tutaj, te wartości, które sobie zaznaczyliśmy suwakiem, czyli ten taki zakres wartości, będzie analogiczny po prawej stronie. Czyli jeżeli mają Państwo jakiś typoszereg, jakieś konkretne urządzenie, to te średnice, które będą niedostępne, bo tak zaznaczyliśmy, będą tutaj niemożliwe do wyboru. Czyli załóżmy, że chcemy separator ESL-ZO 15×150, bo mamy mieć rurę przyłączeniową DN500. Mamy wybrane urządzenia. Teraz wysyłamy sobie e-mail. I w tym momencie mogą Państwo przesłać sobie plik PDF. To będzie tylko PDF z doborem urządzenia bądź paczkę zip. Zaczniemy sobie od pliku PDF. Wyślij plik na swój adres e-mailowy. Proszę o przesłanie szczegółowych wyników wyliczeń oraz wstępną propozycję produktową Ecolunicon na mój adres mailowy. Wysyłamy sobie mail. I w tym momencie na Państwa adres mailowy przyjdzie powiadomienie z platformy Waterfolder. Tak, czyli tutaj jeszcze dostanie Państwu mail. Czyli mamy tutaj materiały do doboru i klikamy w link pobierz plik. W tym momencie generuje nam się plik. I tutaj mamy już konkretną specyfikację naszego danego doboru. Układ podczyszczający wody deszczowe, separator ESL-ZO 15×150×3000, w korpusie DN1500, kanalizacja, tutaj mają Państwo datę utworzenia dokumentu, mamy dane inwestycji, czyli to, co wybieraliśmy w pierwszym oknie, wyświetli nam się właśnie w tym miejscu. I dalej mamy parametry doboru, czyli to, co dobieraliśmy w drugim arkuszu. Mamy rodzaj medium, czyli wszystkie poszczególne okna po kolei, które Państwo wypełnili, tutaj się pojawią, tak? I Państwo mają do tego podgląd. Czyli mamy typ układu podczyszczającego, rodzaj zlewni, metody, model opadowy, powierzchnię zlewni, materiał rury i tak dalej. Wszystkie poszczególne dane mają Państwo informacje o sygnalizacji alarmowej. I tutaj mamy na samym dole mamy tabelkę z powierzchnią zredukowaną, czyli tutaj mają Państwo to, co Państwo wybieraliśmy sobie w tabeli po prawej stronie, to mają Państwo wyszczególnione, tak? Czyli jaki współczynnik spływu, jaka powierzchnia w hektarach i metrach kwadratowych oraz jaka powierzchnia zredukowana. Jeżeli tych wierszy byłoby więcej, to wszystkie tutaj by się pokazały i oczywiście z wierszem suma. Co mamy dalej? Dalej mamy już schemat poglądowy naszego konkretnego urządzenia dla danej inwestycji. Mają Państwo rysunek schematyczny, na którym mamy oznaczenia średnicy wewnętrznej, zewnętrznej korpusu. Mamy takie rzędne jak rzędna terenu, rzędna pokrywy urządzenia, rzędna dopływu, rzędna odpływu, rzędna posadowienia urządzenia, czy chociażby rzędna zwierciadła wód gruntowych. Mają Państwo zaznaczone również oznaczeniem wylot ze średnicami, no i takie parametry dodatkowo konstrukcyjne, czyli parametr wysokości całkowitej korpusu, parametry HD i HO od dna wlotu poszczególnych rur wylot do dna studni. No i tutaj po prawej stronie mają jeszcze Państwo rzut z góry na ten ekran, czyli widzimy, że tutaj mamy przelot 180 stopni. Poniżej mają Państwo zestawienie poszczególnych danych, czyli mamy określenie, jakie mamy przepustowość nominalną, maksymalną, średnicę wewnętrzną, zewnętrzną, wysokość całkowitą zbiornika, wysokość dopływu, odpływu, średnicę krójców przyłączeniowych, pojemność części osadowej, pojemność magazynowania cieczy lekkich, objętość całkowitą danego urządzenia, przepustowość nominalną oraz przepływ maksymalny.
Po prawej stronie mają Państwo zestawienie rzędnych, tak? Czyli te rzędne, które są zaznaczone na schemacie z odpowiednimi oznaczeniami, pokażą się tutaj właśnie w tym miejscu. Dodatkowo informacja o kącie podłączenia, czyli 180 stopni, informacja o sygnalizatorze alarmowym, jeżeli został wybrany, jeżeli by nie było, no to po prostu ta informacja by było, że brak takiego typu urządzenia. To, co mamy pod tabelą, to jest informacja na temat zabezpieczenia przeciwwyporowego. W tym przypadku mamy komunikat o tym, że obiekt nie wymaga zabezpieczenia przeciwwyporowego, tak? Czyli po prostu w tym konkretnym przypadku to zwierciadło nie jest na tyle duże, aby była konieczność zastosowania na przykład odsadzki przeciwwyporowej. Jeżeli byłaby konieczność zastosowania odsadzki, to tutaj taka informacja się pojawi w postaci komentarza. Przy kolejnym doborze wygenerujemy sobie informację, żeby taki komentarz nam się pojawił, więc Państwu pokażę, jak to wygląda. Co mamy dalej? Dalej mamy przeznaczenie tego separatora, czy już taka specyfikacja techniczna danego urządzenia. Mamy zasadę działania urządzenia z opisem, mamy wykres sprawności w zależności od przepływu, mamy opis wyposażenia, mają Państwo zestawienie skuteczności usuwania zanieczyszczeń dla węglowodorów ropopochodnych, dla zawiesiin ogólnych na odpływie przy konkretnym przepływie. Mają Państwo informacje o skuteczności zawiesiin, o różnej wielkości cząstek oraz informacje o odporności na wymywanie zgromadzonych z zawiesiin z separatora. Te informacje wynikają wprost z krajowej oceny technicznej, którą Ecol Unicon posiada na swoje urządzenia podczyszczające. Są to informacje na podstawie badań producenta, które zostały przeprowadzone i potwierdzone przez Instytut Techniki Budowlanej. Dalej mamy informację o spełnieniu wymogów prawnych, czyli mamy o zgodności z normą 858, spełnienie warunków rozporządzeń krajowych. Dalej mamy opis korpusu, czyli taki opis konstrukcyjny studni, w której zabudowany jest separator z parametrami betonu. Co istotne, na platformie Waterfolder nie mają Państwo możliwości zmiany parametrów typu betonu. Na przykład jeżeli w danych warunkach wymagają Państwo zastosowania urządzenia na przykład o podwyższonej klasie ekspozycji betonu, na przykład ze względu na obecność chlorków potrzebują Państwo zastosować korpus w klasie ekspozycji XA3, to wystarczy, że Państwo taki formularz prześlą tutaj, czy na przykład wyślą zapytanie poprzez Waterfolder, czy prześlą do opiekuna techniczno-handlowego Państwa regionu z informacją, że tutaj w tym przypadku potrzebują Państwo korpus o podwyższonych parametrach konstrukcyjnych, czy na przykład jeżeli okazałoby się, że Państwo potrzebują z różnych przyczyn korpusu żelbetowego, to nie ma możliwości, co prawda, wyboru tego w programie, czyli zaznaczenia powiedzmy checkboxa korpus żelbetowy, ale również mogą Państwo hydraulicznie dobrać sobie takie urządzenie, sprawdzić, jakie ma mieć przepustowości i następnie wysyłając zapytanie po prostu określić, że potrzebują Państwo w tym konkretnym przypadku korpusu żelbetowego. Dalej mają Państwo informacje o składowaniu, czyli o tym, jak należy takie urządzenie składować, jak należy przygotować podłoże i posadowienie do montażu takiego urządzenia, informacje na temat eksploatacji, a także bezpieczeństwa. Ze względu na to, że wybraliśmy sobie w dodatkowym wyposażeniu instalacje alarmowe, to tutaj mają Państwo informacje o sygnalizatorach alarmowych z ich opisem, czyli z czego się składa taki sygnalizator, jakie są jego możliwości i jakie są jego parametry. Dalej jest jeszcze informacja na temat systemu monitoringu i zarządzania Boomerang Smart, ponieważ tam zaznaczyliśmy checkbox odnośnie monitoringu, więc tutaj też krótki opis systemu monitoringu Boomerang Smart z jego głównymi cechami, a także możliwościami. No i ostatnim załącznikiem no to już jest po prostu strona z danymi kontaktowymi producenta i to by było tyle, jeżeli chodzi o ten załącznik. Przejdźmy sobie jeszcze na Waterfolder, bo tak jak powiedziałam, mają Państwo tutaj możliwość doboru nie tylko pliku PDF, ale paczki zip, więc tym razem pobierzmy sobie paczkę zip, możemy Państwo wyrazić zgodę, wysyłamy sobie ten załącznik. Tak, przyszedł nam link, analogicznie wchodzą sobie Państwo w link.
I teraz tak, ten załącznik, ten zip jest zestawieniem kilku plików. Po pierwsze, mają Państwo opis, który sobie przed chwileczką analizowaliśmy i który przed Państwu chwileczką omówiłam, czyli to jest dokładnie ten sam załącznik. Co mają Państwo dodatkowo? Dodatkowo mają Państwo opis urządzenia. No w tym przypadku mamy separator zintegrowany z zasadnikiem ESLZO, czyli mają Państwo tutaj wymagania odnośnie urządzenia, czyli mówiąc wprost, są tu zapisy do specyfikacji, opis techniczny danego typu urządzenia, które Państwo wybiorą, czyli mają Państwo to tutaj wszystko w jednym miejscu. Tak, z wymaganymi parametrami, tutaj mamy wymagane parametry betonu, więc tutaj mamy specyfikację techniczną również korpusu betonowego. Co mamy dalej? Mają Państwo rysunki DWG. Będę chciała Państwu pokazać ten rysunek, czyli rysunek, który Państwo będą mogli wykorzystać w swoich działaniach projektowych, czyli jest to rysunek schematyczny. Tak, czyli mają Państwo rysunek, który można umieścić w specyfikacji technicznej projektu. Tak, czyli dokładnie to jest rysunek schematyczny, który widzieli Państwo w tym pierwszym PDF-ie. No i tutaj mają Państwo do niego po prostu dostęp w formacie DWG, dodatkowo zapisy do specyfikacji z wyszczególnieniem pojemności olejowej, osadowej oraz przepływów dla tego typu urządzenia. Dodatkowo mają Państwo kartę katalogową urządzenia, tak, z opisem technicznym, tak, czyli mamy schemat, mamy parametry, czyli to są te dane, które mamy skatalogowane, te dane również pojawiają się w karcie katalogowej, dodatkowo opis techniczny, parametry i tak dalej, to wszystko mamy w karcie katalogowej urządzenia. I dodatkowo z racji tego, tak jak powiedziałam, wybraliśmy sobie alarm, mają Państwo tutaj opis, dodatkowo właśnie specyfikację konkretnego typu alarmu, który Państwo wybiorą, a także konkretnych czujników, czyli mamy poziom czujnik osadu i przepełnienia, tak, ze specyfikacją techniczną, czyli również ze schematem tego, jak montowany jest on w korpusie urządzenia. Analogicznie mają Państwo kartę katalogową czujnika poziomu oleju, analogicznie ze schematem montażu już w samym urządzeniu. I to jest paczka zip, czyli w tej paczce zip mają po prostu Państwo dostęp do większej ilości danych. Dobrze, wracamy na Waterfolder. W tym momencie mogą Państwo też kliknąć wyślij zapytanie, czyli tutaj trzeba by było jeszcze uzupełnić sobie wszystkie dane i w tym momencie mogą Państwo wysłać zapytanie automatycznie z Waterfolder, bądź jeżeli, tak jak powiedziałam, mogą Państwo ten załącznik, który pobiorą, ten komplet danych, które mają wysłać do naszych przedstawicieli techniczno-handlowych z prośbą o przedstawienie oferty handlowej. Dobrze, co istotne, w Waterfolderze nie muszą Państwo cofać się, zaczynać nowego doboru, jeżeli chcą Państwo zmienić jakąś daną. W tym przypadku, bo tak, mogą Państwo zacząć nowy dobór, w tym momencie będziemy uzupełniać wszystkie dane od nowa. Natomiast jeżeli Państwo chcieliby sobie dla danego urządzenia porównać jakby dobór, gdyby wybrali sobie Państwo inny model metody obliczenia maksymalnego strumienia wód opadowych bądź inny model opadowy. I zmieńmy sobie w tym przypadku, chcielibyśmy skorzystać z metody granicznych natężeń. Załóżmy tak, czyli możemy też zmienić sobie model opadowy, zmieńmy sobie na model Błaszczyka. Dostaną Państwo informację o tym, że model Panda jest najdokładniejszym i najbardziej aktualnym modelem obliczeniowym w Polsce. I jeżeli Państwo jednak chcą zostać przy modelu Panda, klikamy anuluj. Jeżeli Państwo chcą sobie zweryfikować obliczenia w modelu Błaszczyka, jak najbardziej klikamy poprzez podejmij ryzyko. I wpisujemy sobie miarodajny czas trwania deszczu, załóżmy sobie 15. I będziemy zmieniali zlewni, chcemy sobie porównać kwestię zmiany samego modelu opadowego, czy metody obliczenia maksymalnego strumienia wód opadowych, nie będziemy zmieniali danych wejściowych. Zmienimy sobie tylko informacje na temat rzędnych poziomów wód gruntowych, tak żeby dobrało nam się zabezpieczenie przeciwwyporowe, bo to chciałabym jeszcze Państwu pokazać w pliku.
Dobrze, czyli przechodzimy sobie do obliczenia, obliczamy. I mamy wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem ESL-ZH 6×60×1200. Czyli mamy przepływ nominalny 6 litrów na sekundę i mamy przepływ maksymalny w ilości 47,88 litra na sekundę. Tam mieliśmy, pamiętamy, wartość większą, tak? Czyli po prostu tutaj widać, że przepustowość maksymalna urządzenia, korzystając z tych konkretnych danych opadowych, które wybraliśmy, jest mniejsza. Zostawmy sobie urządzenie ESL-ZH. Analogicznie mogą sobie Państwo znowu wysłać zapytanie, jeżeli chcą Państwo dobór. Jeżeli Państwo chcieliby dobrać, tak, czyli ten link znowu nam przyjdzie, znowu trzeba będzie analogicznie, tak, czyli widzimy, mamy na mailu, pobieramy sobie materiały, które nas interesują. Możemy sobie dobrać na przykład sam osadnik. Zostawiamy sobie dane brzegowe, no, materiał rury wlotowej, załóżmy, że to będzie rura PVC. I mamy osadnik wirowy jednokomorowy EOW-1,6×60. Wyślemy sobie zapytanie. Generowanie pliku zazwyczaj chwileczkę zajmuje, nie jest to niepoprawność działania samej platformy, to po prostu potrzebujemy chwilki czasu. Mamy już plik, wchodzimy sobie w załącznik. Tak, czyli wszystkie dane, które sobie wybraliśmy. Mamy schemat urządzenia, czyli analogicznie jak w poprzednim przypadku mamy stabilizowane dane. Mamy informację o tym, że obiekt nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przeciwwyporowego, czyli jednak tutaj też odsadzka jeszcze nie jest wymagana, ale tak jak powiedziałam, jeżeli mielibyśmy konieczność zastosowania odsadzki, to tutaj pojawiłby się Państwu komentarz, że obiekt wymaga dodatkowego zabezpieczenia przeciwwyporowego w postaci prefabrykowanej odsadzki. I w tym momencie mają Państwo jasny komunikat o tym, że taki obiekt należy posadowić z uwzględnieniem odsadzki, którą możemy my jako producent do naszego urządzenia domontować na etapie prefabrykacji. Dobrze, wracamy jeszcze do Water Folder. Możemy sobie zmienić rodzaj medium, czyli wybierzmy sobie ścieki przemysłowe. W przypadku zlewni co będziemy mieli? Będziemy mieli warsztat mechaniczny, parking podziemny, zakład przemysłowy, myjnie pojazdów, dziedziniec stacji benzynowej oraz stacje elektroenergetyczne. Wybierzmy sobie stację elektroenergetyczną, czyli ten nasz typoszereg ESKE, tak, pamiętamy z doboru. Wybieramy sobie układ osadnik plus separator. Wybieramy sobie powierzchnię spływu wód opadowych. Typoszereg separatorów ESKE mieści się w zakresie przepustowości, które mamy w swoim asortymencie produktowym od litra do 20 litrów przepływu nominalnego. Ze względu na to, że te zlewnie dla stacji elektroenergetycznych są zazwyczaj stosunkowo małe, więc wybierzmy sobie, że będzie to bardzo właśnie mała zlewnia, wybieramy sobie rurę. I teraz tak, króćce separatora ESKE wyposażone są standardowo, czy wyposażone są w króćce wykonane ze stali nierdzewnej. Mają Państwo właśnie o tym informację, czyli separatory na stacje transformatorowe posiadające króćce podłączeniowe ze stali nierdzewnej o średnicy zewnętrznej równej średnicy nominalnej. Należy zapewnić odpowiednie podłączenie stosowanych rur do króćców separatora. Jeżeli jesteśmy pewni, że tak, to po prostu potwierdzamy, klikamy OK. Dane możemy sobie, jeśli chodzi o rzędne, możemy sobie zostawić. Klikamy sobie oblicz i w tym momencie doszło do doboru urządzenia. Mamy wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem ESK EH 3×600, tak? Czyli układ zintegrowany. Mogą sobie Państwo dobrać mimo wszystko układ o innej przepustowości, tak? Czyli na przykład z większą pojemnością osadową. Jest taka możliwość, trzeba po prostu zmienić tutaj urządzenie ręcznie. Wybieramy sobie plik, wysyłamy.
Za chwileczkę dostaniemy link na maila. To, co chciałabym Państwu jeszcze pokazać. W tym przypadku, w obu przypadkach, które sobie omawialiśmy, te dane nam się tutaj bez problemu dobrały, doszło do doboru urządzenia ze specyfikacją techniczną, ale gdybyśmy zmienili dane w inny sposób, na przykład, chciała Państwu pokazać, dobra, czyli mamy dane, klikamy sobie oblicz, no i pojawia nam się komunikat o tym, że próba doboru nieudana. Nie udało się dobrać urządzenia dla zadanych parametrów. Spróbuj użyć innych danych wejściowych lub skontaktuj się z nami w celu pomocy. Mogą Państwo kliknąć pod potrzebuję pomocy. Wówczas przekieruję Państwa na skrzynkę mailową, gdzie tutaj będą Państwo mogli wysłać maila z informacją właśnie o takim nieudanym doborze, bądź klikamy powrót. Co w takiej sytuacji zalecałabym, żeby sprawdzić? Przede wszystkim zalecałabym sobie sprawdzić i zaczęłabym w ogóle od rzędnych, bo tak jak widzą Państwo tutaj, wpisaliśmy sobie 153 rzędną terenu, natomiast rzędna wlotu 152,5, czyli mamy pół metra poniżej poziomu terenu, tak? Czyli to zagłębienie jest zbyt niskie, żeby można było wykonać ten separator. I nie jest to błąd programu, po prostu nie mamy takiego urządzenia, czy nie mamy możliwości wykonania urządzenia na takim zagłębieniu. Natomiast Waterfolder nie pokaże Państwu w tym momencie komunikatu właśnie o zbyt niskim zagłębieniu rury wlotowej. Jeżeli Państwo by wpisali rurę rzędną 154, czyli wlot wyżej niż teren, to wówczas Państwo będą tutaj mieli komunikat, że rzędna wlotu musi być mniejsza od rzędnej terenu. Ale właśnie w przypadku rzędnej, na przykład weźmy sobie, załóżmy metr, tak, czyli mimo wszystko metr zagłębienia rury wlotowej w przypadku tego urządzenia jest w kalkulatorze niemożliwy do dobrania, w związku z czym ten dobór się nie dobierze. Dlatego w takim przypadku, jeżeli mają Państwo takie dane, tak, czyli widzimy, że mamy zbyt małe zagłębienie, to wówczas można skontaktować się z opiekunem techniczno-handlowym w celu weryfikacji możliwości wykonania indywidualnego urządzenia, jednak w tym przypadku jest to za małe zagłębienie i trzeba po prostu zalecałabym przegłębienie po prostu sieci przed urządzeniem. Co jeszcze? Tak jak powiedziałam, na Waterfolder mają Państwo w pewnym stopniu ograniczone możliwości doboru pewnych typów urządzeń. Załóżmy, że Państwo wpiszą sobie zlewnię 0,5 hektara. Tak, czyli po prostu to już wykracza za zakres możliwości doboru, czyli tutaj byłby po prostu wymagany separator o większej przepustowości niż 20 litrów na sekundę. W związku z tym, że nie mamy takiego urządzenia w asortymencie, nie ma możliwości doboru takiego urządzenia. Tak, czyli zawsze po prostu w takim przypadku, jeżeli pojawia się Państwu komunikat o błędzie, sugerowałabym zweryfikowanie rzędnych, czy po prostu nie ma gdzieś przez przypadek pomyłki, czy właśnie to zagłębienie przede wszystkim rury wlotowej do urządzenia nie jest zbyt małe. Tą wartość mogą sobie Państwo porównać w katalogu naszym, tak? Tam mamy wartość A minimum i jeżeli to, co mamy tutaj, jest mniejsze, no to znaczy, że właśnie nie możemy wykonać takiego urządzenia, ten parametr po prostu jest zbyt mały. W przypadku ścieków przemysłowych dla myjni pojazdów tutaj możemy sobie dobrać urządzenie i tutaj mamy takie checkboxy. Myjnia również dla pojazdów terenowych, maszyn budowlanych, maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych, to z perspektywy doboru wielkości osadnika. I dalej mamy liczbę punktów poboru wody. Należy pamiętać o tym, że punkt poboru wody, czyli w jednoczesnym momencie, czyli załóżmy sobie, że mamy w naszym terenie 2 automatyczne stanowiska, urządzenia wysokociśnieniowe 1, wody opadowe odprowadzone wraz ze ściekami przemysłowymi. Czyli jeżeli sobie Państwo zaznaczą, to powierzchnia spływu wód opadowych, jeżeli nie, po prostu odznaczamy checkbox. No i dalej mamy informacje o rzędnych, to tutaj sobie już zmieńmy. Tak, i dobierał nam się zestaw urządzeń, czyli osadnik poziomy EOS, w średnicy korpusu 1500 o pojemności osadowej 2 m3 oraz wysokosprawny separator koalescencyjny typu ESK10 o przepustowości 10 litrów na sekundę.
Analogicznie, tak jak w przypadku pozostałych urządzeń, jeżeli Państwo chcieliby chcieliby komplet urządzeń, na przykład z osadnikiem, który ma większą pojemność osadową, to zmieniamy sobie ręcznie, wykorzystując właśnie tą prawą stronę. Wybieramy sobie urządzenie. Tak, mają Państwo jeszcze kilka innych propozycji. Wybierają Państwo najbardziej odpowiednią dla siebie. Wracając do powrotu, mogą Państwo sobie dobrać sam separator. Tak i analogicznie Waterfolder dobierze Państwu jakby urządzenie pojedyncze, tak? Czyli sam separator. Z tej możliwości, w tym oknie mogą Państwo wrócić także do pierwszej zakładki, czyli do danych inwestycyjnych. Jeżeli chcą Państwo sobie, nie wiem, zmienia się adres inwestycji i tak dalej, mogą to Państwo sobie spokojnie jakby wrócić do tego doboru. Nie ma konieczności robienia ze względu na zmianę adresu inwestycji tego doboru raz jeszcze. Tak i potem przechodzimy kolejnymi checkboxami dalej. Dobrze, to myślę, że z Waterfolder to by było na tyle. Tak jak powiedziałam, jeżeli Państwu będą się pojawiać komunikaty, tak jak tutaj przed chwileczką wygenerowałam specjalnie, to w pierwszej kolejności sugeruję zweryfikowanie danych wejściowych, zweryfikowanie zagłębienia, zweryfikowanie właśnie, czy powierzchnia zlewni nie jest za duża i czy nie ma konieczności zastosowania urządzenia, które jest poza typoszeregiem umieszczonym na Waterfolder. W takich przypadkach najlepiej zawsze jest zwrócić się do opiekuna techniczno-handlowego państwa regionu i przekazać taką informację z prośbą o dobór bądź ewentualnie weryfikację tego doboru. Będąc jeszcze na Waterfolder, mogą sobie Państwo przejść na zakładkę nasze dobory i w tym momencie mają Państwo informacje o wszystkich doborach, które Państwo sobie wykonali, tak? Czyli tutaj po tej stronie będą Państwo mieli dobór, jakby typ, czyli jaki kalkulator, czyli czy są to układy podczyszczające, czy na przykład regulatory przepływu, inwestycja, lokalizacja z datą utworzenia. Mogą sobie Państwo filtrować tylko po danym konkretnym typie, bo jeżeli by Państwo robili więcej, korzystali z różnych kalkulatorów, byłoby wszystko. I to jest o tyle wygodne, że jeżeli Państwo chcieliby sobie pofiltrować układy podczyszczające, wybieramy sobie właśnie to okienko. Mogą sobie Państwo również filtrować po dacie, tak? Czyli jeżeli Państwo chcą wrócić do jakiegoś poprzedniego doboru, mogą sobie Państwo właśnie filtrować po zakresie dat. Można sobie również zaznaczyć dany dobór jako ulubiony, tak? Czyli jeżeli jest on z jakiegoś powodu dla Państwa bardzo istotny, można go sobie oznaczyć i filtrować tylko po pokaż ulubionych. Z tego miejsca mogą Państwo wejść sobie w dobór urządzenia i od razu przekieruje Państwa Waterfolder do tej zakładki, gdzie mamy już dobór urządzenia, czyli wynik konkretnych obliczeń. I jeżeli chcą Państwo sobie przeliczyć dobór raz jeszcze, bo na przykład po jakimś czasie zmieniły się dane, przeliczamy dobór. I w tym momencie wracają Państwo do strony startowej, ale dane, które Państwo zostawili wcześniej wybrali, one się nie usuną, tak? Czyli one dalej są widoczne, czyli te dane powiedzmy adresowe, mają Państwo dane z wyborem parametrów, z poszczególnymi danymi dotyczącymi już konkretnego urządzenia i mogą Państwo sobie raz jeszcze przeliczyć konkretny dobór, tak? Czyli załóżmy, że jednak mają Państwo więcej tych urządzeń. Przeliczamy i w tym momencie zweryfikowaliśmy sobie w bardzo prosty, szybki sposób dobór konkretnego urządzenia, czyli teraz widzimy, że dodatkowe stanowisko spowodowało konieczność urządzenia ESK 15. Dobrze, w tym momencie myślę, że wrócimy. Z racji tego, że zakończyliśmy już taką część prezentacji, część szkolenia, przejdziemy sobie do bloku z pytaniami i odpowiedziami. Na te pytania postaram się teraz Państwu odpowiedzieć. Z tego rozporządzenia wynika, że wody opadowe z linii kolejowych nie wymagają podczyszczenia. Z tego rozporządzenia można to tak interpretować. Proszę pamiętać, że mamy tak i tam dosyć duże ilości zawiesiny ogólnej. Czas przepływu przez kanał, czyli czas przepływu od wlotu, najdalszy wpust do separatora. Tak, czyli po prostu jest to czas, o którym tutaj Pan pisze. Dlaczego przy obliczaniu przepływu nominalnego nie uwzględniono współczynnika opóźnienia i współczynnika spływu?
Dla przepływu nominalnego współczynnik spływu jest uwzględniony, chyba że podstawiają Państwo do wzoru zlewnię zredukowaną. To wtedy jakby w samym obliczeniu zlewni zredukowanej jest uwzględniony współczynnik spływu. Natomiast dla przepustowości nominalnej w rozporządzeniu z roku 2019 nie ma mowy w paragrafie tego rozporządzenia o tym, że należy dla przepływu nominalnego uwzględnić czas opóźnienia. Ma to być opad, który dopływa do urządzenia. Nie ma tam mowy o opóźnieniu, w związku z czym w tym obliczeniu nie uwzględniamy współczynnika opóźnienia. Czy są jakieś sytuacje, kiedy można stosować separatory ropopochodnych klasy drugiej? Szczerze mówiąc, do tej pory się z tym nie spotkałam, jednakże te separatory, które dobieramy, są separatorami klasy pierwszej. Jeżeli z jakiegoś powodu jest konieczność zastosowania takiego urządzenia, to proszę pamiętać o tym, że trzeba było taki dobór dokonać indywidualnie, ponieważ tutaj trzeba by było przeliczyć obliczenia hydrauliczne i sprawdzić możliwość zastosowania urządzenia o mniejszej przepustowości, jednak nie spotkałam się z taką koniecznością. Co się stanie z separatorem w sytuacji, gdy nastąpi do niego cofka wód deszczowych? Czy może nastąpić niekontrolowane przedostanie się substancji ropopochodnych do sieci? W przypadku podniesienia czasowego medium w układzie, tak? Czyli załóżmy, teraz pokazuję, tutaj mamy rękę, którą mamy poziom stały, tutaj mamy krótce wlot-wylot. W momencie, kiedy podnosi nam się zwierciadło wody gruntowej, w przypadku separatorów mamy zabezpieczenie konstrukcyjne. Dla separatora ESLZH, tak, mamy zamknięcie konstrukcyjne odpływu, medium się podniesie, ale mamy zabezpieczenie, które spowoduje, że te substancje ropopochodne, które zgromadzone są w urządzeniu, nam się nie przedostaną. Czy przy dużym osadniku skuteczne byłoby zastosowanie dwóch osadników mniejszych równolegle lub szeregowo? Na to pytanie odpowiem tak. To wszystko zależy od indywidualnego przypadku. Trzeba by było spojrzeć po pierwsze na to, jaka jest wymagana skuteczność oczyszczania, jakie mamy parametry wejściowe, tak, czyli jakie mamy przepływy do urządzenia i jakie mamy miejsce do zagospodarowania w planie. No i tutaj jakby podejść do takiego tematu po prostu indywidualnie. Niekoniecznie zawsze dwa mniejsze osadniki będą po prostu wymagane. Jeżeli efektywność separatora lamelowego jest taka sama jak koalescencyjnego, to dlaczego dla stacji paliw nie stosujemy separatora lamelowego? Dla separatorów lamelowych, tak jak powiedziałam, tutaj mamy przepustowości nominalne i maksymalne. Separatory koalescencyjne są po prostu ściśle dedykowane, one są po prostu mniejszymi obiektami i tutaj jakby ta ich technologia, czyli to zamknięcie pływakowe, które mają, po prostu są dedykowane do tego typu zlewni. Gdzie zostały zamontowane separatory o tak dużych przepływach? Jaka była powierzchnia zlewni dla tych separatorów? Jak przebiega proces użytkowania? Jeśli chodzi o miejsce, to tutaj był to rejon, znaczy tak, takie duże urządzenia to był tylko przykład, to było tutaj województwo pomorskie, te konkretne urządzenia, które były na końcu, czyli te urządzenia o przepustowości 560 litrów. Podobne układy montowaliśmy na Śląsku, montowaliśmy również w Warszawie, montowaliśmy w Katowicach. Co do zlewni, to tutaj szczerze mówiąc w tym momencie teraz nie pamiętam, jakie mieliśmy powierzchnie zlewni, jednak to były, tak jak powiedziałam, to już duże przepływy, więc te zlewnie były stosunkowo duże. Jeśli chodzi o proces użytkowania, nie mamy od użytkowników negatywnych informacji o tym, że coś z tymi urządzeniami jest nie tak, wręcz przeciwnie, mamy informacje, że układy działają, stężenia substancji dla tych konkretnych zlewni nie są przekraczane, tutaj nie ma problemu z wyposażeniem technologicznym, także z urządzeniami jest wszystko w porządku. Czy rysunki w DWG dobranego układu są możliwe? Tak jak pokazywałam na Waterfolder, dobierając sobie paczkę zip, tam mają Państwo rysunki schematyczne i są to rysunki w formacie DWG, które są dla Państwa w ramach tego kalkulatora dostępne. Czy mają też Państwo rodziny Revit? Niestety nie, to co jest na Waterfolder to tylko format DWG.
Dlaczego program nie dobiera urządzenia w przypadku zlewni zredukowanej powyżej 0,6 hektara? To tutaj musielibyśmy sobie przejść konkretny dobór. Może w takim przypadku ja prosiłabym po prostu już o kontakt mailowy bezpośrednio ze mną i wtedy sobie wyjaśnimy, o co chodzi, bo tak trudno jest jednoznacznie powiedzieć, jak to by zależało od tego, jakie są warunki brzegowe, tak? Czyli jakie urządzenie wybraliśmy na jaką zlewnię. To po prostu musimy zweryfikować właśnie indywidualnie. To tak jak tutaj powiedziałam wcześniej, na tą chwilę w Waterfolder mamy tylko rysunki w formatach DWG.